Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Geek Nerd News. Dzisiaj jestem w tak zwanej lokalizacji zastępczej, więc też jest inny kolor blatu. Mam przed sobą zestaw LEGO Juniors z najnowszego filmu Auta 3. W zestawie znajduje się Guido oraz Luigi. Ja zaraz otworzę to opakowanie, zobaczymy co się w środku znajduje, zmontujemy ten zestaw i go dla Was zrecenzuję. Pierwsze co rzuca się w oczy to to, że nie jest to standardowe otwieranie LEGO, dlatego że nie ma tutaj tych wgniotek, które się wciska i otwiera karton, tylko jest to zabezpieczone takimi folijkami, więc na szczęście jestem zabezpieczony i mam tutaj nożyczki. Albo nie, szczerze bestialsko otwieram zestawy LEGO, bo i tak nie zbieram pudełeczek, więc mogę się do niego w dość paskudny sposób dorwać. O, to jest jeszcze zabezpieczenie z Selgrosa. Dobra, tu jest jeszcze drugi worek. Już nic więcej nie ma. Tak prezentuje się zawartość. Mamy instrukcję, mamy dwa woreczki, z czego jeden jest taki naprawdę bardzo skromniutki. Tutaj mamy ten woreczek z głównymi częściami i jeszcze taką trochę dziwną, niecodzienną płytkę konstrukcyjną. Instrukcja była złożona na pół. Wygląda w ten sposób. Bardzo się wygniotła, więc niestety to nie jest plus. Ale to, co jest najistotniejsze w tym zestawie, to to, że nie posiada on naklejek. I zdecydowanie to bardzo mi się podoba, bo wrócę jeszcze tutaj do tej głównej grafiki na pudełku. Zobaczcie, tak to się prezentuje i te wszystkie elementy, jeśli chodzi o oczy, uśmiechy, zderzak, tutaj to logo Rusty Z, to wszystko są nadruki, więc wielka chwała tym zestawom Juniors, że właśnie tak wyglądają, bo mogło być gorzej, prawda? Zestaw zbudowany prezentuje się w ten sposób. To, co mnie zaskoczyło, to to, że nie ma żadnych części zapasowych. Nigdy wcześniej nie kupowałem zestawów z serii Juniors, więc nie wiedziałem, że tak jest, no ale już wiem. Jeśli chodzi o konstrukcję, ja w ogóle powiem jedną istotną rzecz. Za 34 zł otrzymujemy naprawdę sporo części, bo ja myślałem, że będzie się to budowało jeszcze szybciej, jeszcze prościej. Ta konstrukcja będzie naprawdę taka mega banalna, a tak nie jest. Mamy tutaj dwóch bohaterów, czyli właśnie Guido i Luigiego. Prezentują się w ten sposób. To jest wszystko zadrukowane. Tutaj nie ma ani jednej naklejki i jeśli chodzi o ten samochód, mamy 5 elementów z nadrukami. Ten, górna część tylnego zderzaka oraz 2 elementy na zderzaku przednim. Bardzo ładne felgi. Samochodzik jest naprawdę fajny, pocieszny i tak kojarzy mi się z takim Fiatem 500. Chociaż nie wiem, czy on nim jest, czy nie jest, ale jeśli są Włochami, to zakładam, że mogło to być właśnie takie nawiązanie. Drugi z bohaterów jest podnośnikiem i mamy tutaj też tych elementów zadrukowanych dwa, bo już więcej ich nie było potrzeba, czyli ten element, gdzie są oczy oraz uśmiech. I tutaj od spodu mamy zastosowany ten taki ślizgacz, to Maciek stwierdził, żeby on się nam trzymał i się po prostu nie przechylał, bo ma tylko dwa koła. I tutaj mamy ten główny element zestawu, czyli taką stację diagnostyczną, tudzież pit stop, bo jak pamiętacie w poprzednich częściach aut, no chyba ulubionym powiedzonkiem właśnie tego podnośnika było pit stop. I właśnie on każdemu ten pit stop chciał robić. Tutaj mamy kilka takich elementów, może nie docelowo bawialnych, jeśli chodzi o ich funkcjonalność, ale rzeczywiście jest kilka zastosowań do zabawy. I mamy oczywiście też kolejne nadruki. Przede wszystkim ten numer 95, to oczywiście takie skojarzenie z Zygzakiem McQueenem, czyli mamy taką barykadę z tej strony, żeby nie opuszczać tego podjazdu. Tutaj mamy koło zapasowe do wymiany, chyba jakaś dojazdówka, bo felga ma inny kolor. Chyba że Zygzak ma takie, nie wiem, bo oglądałem dzisiaj ten zestaw, ale finalnie go nie kupiłem, więc jak kupię, to też porównam. Tutaj mamy taki właśnie duży element nadrukowany. Tutaj bardzo fajny, giętki wąż, który służy, zakładam, do tankowania. A tutaj chyba jest element właśnie do wymiany kół. I ten wąż jest taki bardzo długi, bardzo elastyczny. On absolutnie nie jest taki ciężko wyginalny. Jak od razu ja go tutaj umiejscowię w tym miejscu, gdzie on być powinien, on się nie wygina, nie odkształca, więc zdecydowanie plus. Tutaj mamy jeszcze takie światło,
I tak się to prezentuje. Oczywiście kolory nawiązują do Ferrari, bo jak pamiętacie, wielkim marzeniem Guido i Luigiego była obsługa Ferrari. I nie pamiętam, chyba na końcu pierwszej części aut była taka scena, gdzie właśnie zajechało Ferrari, to oni się nim zajęli, zmienili mu koła i w ogóle byli w niebo wzięci. Więc wydaje mi się, że też te kolory nie tylko do zygzaka, ale również do takiej właśnie tych wszystkich zresztą zestawów, które LEGO wypuszczało na licencji Ferrari, gdzieś też kolorystycznie może nawiązywać. I jeśli chodzi o zastosowanie właśnie tej rampy, tego podjazdu, tutaj można sobie wjechać, chociaż ta szerokość jest powiedzmy umowna, bo jest szerokość podjazdu jest węższa niżeli tak mały samochodzik. Mam jeszcze gdzieś w domu te Ferrari Strzela, muszę sprawdzić, czy one się tutaj mieszczą, ale one chyba też były dość szeroko rozstawione. W każdym razie wjeżdża się tutaj, to też jest tak ulokowane, żeby ten samochód się tutaj zatrzymał i możemy po prostu rozpocząć zabawę, zatankować, wymienić koła, bawić się tym elementem oświetlenia i później po obsłudze oczywiście odchylić ten szlaban. Nasz klient wyjeżdża i znowu szlaban możemy zamknąć. Podsumowując, 34 zł, które ja za ten zestaw zapłaciłem, bo tyle dzisiaj w Celedrosie właśnie za niego dałem, to bardzo dobrze wydane 34 zł. Uważam, że ten zestaw jest zdecydowanie lepszą inwestycją, jeśli chodzi o wydanie tych około tam 30 paru, 40 zł, aniżeli kupienie na przykład jakiegoś startera z City. Dlatego, że te startery według mnie są takie wtórne, tam są po prostu ludziki, akcesoria, a tutaj mamy naprawdę w dobrej cenie fajnie wykonanych bohaterów klasycznego tytułu Disneya, czy też właściwie Pixara, a nie Disneya w tym momencie. Już chyba oni są już na tyle połączeni. Dobra, nieważne. Jest jeszcze złomek, jest jeszcze zygzak i jest jeszcze ta dziewczyna Porszak. Nie pamiętam jej imienia, bo dawno aut nie oglądałem. I naprawdę w świetnej cenie możemy te zestawy zdobyć. Te duże też są bardzo fajne, też są pełne właśnie elementów zadrukowanych, nie naklejek. Naprawdę z czystym sumieniem bardzo Wam te zestawy polecam i ja na pewno też w kolejnych się będę zaopatrywał. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!